Jakiś czas temu popsuła mi się P8. Później miałem tego staruszka. Ale tutaj aplikacje nie chodzą, Spotify się rozłącza. Coś trzeba z tym zrobić. Cześć! Dzisiaj żółte pudełeczko na moim kanale Realme 7.5G. Skąd taki telefon na testy na moim kanale, biorąc pod uwagę moje zajebiste subskrypcje? O tym w dalszej części odcinka. Jak chodzi o zalety, moim zdaniem tego telefonu takie główne: technologia 5G, NFC, ładowanie 30W. Dalszą specyfikację i zalety omówię w dalszej części odcinka, a teraz rozpakuję ten telefon i pokażę Wam zawartość opakowania. Po otwarciu pudełka ukazuje nam się jakaś karteczka z informacją. Przeważnie to są mało istotne informacje. Dobra, wyjmujemy tu taki kartonik. Odkładam go na bok. Telefon wyszedł z pudełka. Bardzo duży plus za to, że jest w folii owinięty, zabezpieczony elegancko. Żółtą przekładkę wyciągam. Kabel USB. Bardzo fajnie, gruby, porządny. Ładowarka duża, 30W ładowanie. O tym później w dalszej części materiału. I kluczyk do otwarcia tacki na kartę SIM i kartę pamięci. W tym kartoniku jest instrukcje i etui na telefon. Sporo tych książeczek, elegancko tutaj są instrukcje. Etui porządne, elegancko wykonane, grube. Ok, kable teraz nie będę wyciągał z opakowania, każdy wie, jak to się robi. Dobrze. Telefon czas wyciągnąć z folii zabezpieczającej, rozpakować. Bardzo ładnie to się robi, elegancko. Ładny, świecący ekran. O, karteczka, którą też należy ściągnąć. Tu jest odpowiedni do tego łepek. O, elegancko schodzi, ślady nie zostają. Bardzo ładnie mi się podoba wykonanie tylnie tego telefonu. Zajebiście to wygląda. Ok, teraz omówię parametry telefonu. Moim zdaniem najważniejsze po swojemu na lajcie. Mogę sobie na to pozwolić. Dlaczego? Zrozumiecie to w dalszej części odcinka. Dobrze. Matryca IPS. Dla mnie wystarczająco. Jestem zachwycony tą matrycą, naprawdę tym IPS-em. 120 Hz, płynnie, elegancko to chodzi. Kolory ma super. Filmy czy inne rzeczy, bardzo ładne barwy. I tu tyle wystarczy. Aparaty. Z przodu 16 megapikseli, z tyłu 48 megapikseli. Sporo. Ale powiem Wam, że czasami to się przydaje. Lepiej mieć więcej pikseli. Z tym, że 16 z przodu robi robotę, jak chodzi o zdjęcia, o selfie, takie rzeczy. Zresztą sami zobaczcie w tym momencie zdjęcia, które wykonałem tym telefonem.
Jak chodzi o takie dokładne omówienie tego aparatu, pokazanie jego możliwości, zrobię oddzielny materiał, żeby zrobić go dosyć tak konkretnie, treściwie, już tematycznie bardziej poruszyć temat aparatu dla tych, którzy są bardziej ciekawi tego aspektu. Pamięci RAM 6 GB. Super. Dla mnie myślę, że wystarczająco. To już jest taka ilość, która zapewni płynne działanie. Telefon, nawet jak mamy otwartych kilka aplikacji naraz. Dysk twardy 128 GB. Wszystkie recenzje podają około 109 powierzchni wolnej rzeczywiście do wykorzystania. Resztę bierze Android. U mnie wyszło około 13-14, jak dobrze pamiętam. Tylko mi to mignęło tak przez chwilę, bo wbiłem swoje hasło, swój mail do Gmaila i od razu mi zaciągnęło wszystkie aplikacje, nawet zainstalowało z innego telefonu, które korzystałem. Dla mnie bajka. Więc teraz jest ta pamięć koło 104-105 giga. Obecnie jeszcze mi zostało. Super sprawa. Dla mnie to jest dysk, pamięć flash, oczywiście nie dysk, która zapewnia normalne, sprawne, wygodne korzystanie z tego telefonu. Tacka jest na kartę pamięci. Jest miejsce, tylko z tym, że albo karta pamięci, albo druga karta z numerem. Bo ten telefon obsługuje 2 numery. Ale to nie jest problem, dlatego jak mówię, 100 giga jeszcze mamy miejsce na jakieś pliki, zdjęcia, filmy czy aplikacje. Nie jesteśmy w stanie tak tego mocno wyeksponować. A nawet jakbyśmy mieli to zapełnić, zawsze możemy mieć przejściówkę typu C i podpiąć sobie dysk zewnętrzny, zgrać te informacje, jak gdzieś jesteśmy w podróży. Na przykład nie musimy korzystać z karty dodatkowej pamięci, jak potrzebujemy 2 numery. Bo często jest tak, że wyjeżdżamy, mamy swój numer, w danym kraju kupujemy też dodatkowy numer, chociażby z internetem tam, żeby korzystać na miejscu. Dobrze. Żeby było tak pięknie, bo jest tak cudownie, cukierkowo się wypowiadam o tym telefonie. Jedyną wadą, którą tu dla mnie jest, chociaż może dlatego, że jestem przyzwyczajony, jest głośnik mono. Wolałbym, żeby ten telefon kosztował 100 więcej i był stereo głośnik w tym telefonie. Chociaż jest bardzo ładnie gra, super, czysto, soczyście moim zdaniem ten głośnik. Ale jakiś taki niedosyt pozostał. Może sprawa przyzwyczajenia się z powrotem do ładowanie 30W. Zobaczcie, jak to szybciutko, ładnie działa. W niecałe 2 godziny od zera telefon naładowany. Nie proponuję stosować takich ładowarek w normalnych telefonach, bez tej technologii, bo to może się źle skończyć. Ok, jest w tym telefonie NFC, ale to już jest standard w każdym telefonie. Każdy wie, do czego to służy, chociażby do płatności zbliżeniowych telefonem. Czas teraz zdradzić tą tajemnicę. Skąd taki telefon u mnie się wziął na testy? Na zrobienie tego odcinka. Odpowiedź jest banalna. Sam go kupiłem, wybrałem go jako swój nowy telefon. Urzekła mnie jakość jego wykonania, opcjonalność w stosunku do ceny. Wiem, to jest nowa marka telefonów na naszym rynku, ale postanowiłem sobie dać jej szansę. Zobaczyć, co to jest, tym bardziej, że ten telefon kosztuje 1000 bez złotówki. Najlepszą funkcją w tym telefonie numer 1 dla mnie jest, która mi uprzyjemnia
korzystanie z tego telefonu wygodnym, szybkim. Jest między innymi wybudzanie telefonu za pomocą odciska, czytnik linii papilarnych. Nie muszę już hasła wbijać, bo to mnie irytowało. Co chwilę musiałem wbijać hasło, czy robić zygzaka. Chociaż ja w tych swoich telefonach nie korzystałem z opcji zygzaka poprzednich, więc każdy powie, że jest 5G, aparat, a dla ciebie jest taki, każe, czytnik linii papilarnej. Tak, bo dzięki temu mogę do banku się zalogować, kilka innych funkcjonalności w aplikacjach mam dzięki temu. Mogę wygodnie, w fajny sposób z tym korzystać z tego. Okej, to na tyle chciałem powiedzieć w tym odcinku. To jest taka moja recenzja na lajcie bardziej użytkownika tego telefonu niż jakaś taka dopracowana, wychuchana. Wejdźcie na Instagrama oczywiście. Tam się zaczęło teraz dziać dzięki temu telefonowi. Wrzucam Instastory, zdjęcia. Jak nas będzie coraz więcej, będą też live'y na Insta. Tym bardziej, że to mogę sobie odpalić przy swojej pracy, jak pracuję i sobie z wami porozmawiać. Tak na lajcie. O Discordzie pamiętajcie. Tak, wejdźcie, dołączcie do Discorda. Tam się też trochę dzieje, są różne rozmowy. I powiadomienia o filmach. Na bieżąco macie powiadomienia o filmach. Więc jak macie subskrypcje dodatkowe, zabezpieczenie, by zobaczyć mój film, to jest informacja na Discordzie. Prawda? Macie subskrypcję, zasubskrybowaliście już mój kanał, daliście łapkę przy filmie. Jak go skończycie, napiszecie pewnie komentarz jakiś super zajebisty. Na razie, cześć, pa.